Cześć, hello, Stock. Dzisiaj chciałem pogadać o rozszerzeniu do Amigi CD32 Terrible Fire 330. Jest to karta turbo wyposażona w procesor 68030 oraz w moim przypadku 64 MB pamięci fast. Czytałem, że są również rozszerzenia wyposażone w 128 MB pamięci fast. Ja mam to mniejsze, ale w zupełności wystarcza. Do karty jest dołączony taki oto riser. To jest starego typu riser. Posiada on złącze wideo 23-pinowe oraz interfejs klawiatury PC ze scelakiem. Nowsze wersje mają tutaj złącze USB, dwa złącza USB, tak faktycznie, które umożliwiają podłączenie zarówno myszki, jak i klawiatury 6 urządzeń, które działają w trybie HID, czyli Human in Device. Mam tu na myśli gamepady, joysticki i inne kontrolery wskazujące. Ten interfejs tego nie ma. Ja to kupiłem dosyć dawno temu na eBayu, już ładnych parę lat, ale jest to wykonane bardzo fachowo. Mamy tutaj taką folię z plexi, dosyć sztywną i wyglądającą na taką solidną, która nam zabezpiecza tył karty przed jakimiś zwarciami. Tutaj mamy dwa złącza typowe dla Amigi CD32. Tak wpinamy w ten sposób. Wpinamy i montujemy to do Amigi. Ja tą kartę kupiłem z plastikowym procesorem 40 MHz bez MMU. Dlatego dokonałem upgrade'u, bo w przypadku Amigi CD32 bardzo ważne jest to, aby zrobić MAPROM. Bez tego to ma średni sens. Powód jest tego taki, że Amiga CD32 ma kickstart 16-bitowy. Taki sam jak w poprzedniej generacji Amig, czyli 500, 600, 2000 i tak dalej. Sam komputer jest 32-bitowy, a kickstart jest 16-bitowy. No powoduje to dosyć spore spadki prędkości w działaniu. Ale jeśli ten kickstart przeniesiemy do pamięci fast, komputer naprawdę dostaje, czy konsola właściwie, komputer czy konsola w tym momencie to jest. Sprzęt dostaje bardzo fajnego przyspieszenia. I ja tu naprawdę próbuję zrozumieć filozofię działania firmy Commodore, ale CD32 z powodu braku pamięci fast działała ponad 2 razy wolniej niż mogła. Dodatkowym gwoździem do szybkości tego komputera był 16-bitowy kickstart. No kickstart musiał być 16-bitowy, bo wiązało się to z brakiem przestrzeni adresowej dla modułu Full Motion Video. Obcięli adresowanie, zmieścili tam kickstart. Kosztem oczywiście prędkości. No ale wróćmy do samej karty. Ja na początku byłem przeciwnikiem tego rozszerzenia. Kupiłem to i stałem się przeciwnikiem. Z tego powodu, że wiele gier przeznaczonych dla CD32 nie działa. I tak faktycznie wczoraj, jak się przygotowywałem do tego odcinka i oglądałem to rozszerzenie, zauważyłem, że jest tu z worka Disable. Możemy sobie na przykład wypiąć z worka, wyprowadzić kabelek na zewnątrz, przełącznik i za pomocą przełącznika włączać oraz wyłączać to urządzenie. No cóż, niewiedza moja się tutaj kłania. Jak to odkryłem, stałem się naprawdę zwolennikiem tego sprzętu. Karta jest dosyć uboga. Układy scalone. Mamy tutaj procesor w podstawce. Mam nadzieję, że będzie widać. Tutaj jest tak zwana cecha, dzięki której poznamy, jak prawidłowo procesor zamontować. Jedna cecha jest tutaj na procesorze, druga jest na laminacie. Xilink, który jest może sercem
wątrobą, układem, który zarządza całą tą płytką, 2 kości pamięci, oscylator, stabilizator napięcia, podejrzewam, że to jest na 3 V i 4 jakieś inne małe układy. Nie wiem, co to jest, nie będę zgadywał, ale zauważyłem, że moje filmy oglądają mądrzy ludzie, którzy się znają, wiedzą dużo więcej niż ja i na pewno ktoś w komentarzach się pochwali i napisze, co to jest. Dla mnie bardzo ważną rzeczą w tej karcie jest kontroler dysku twardego. No chociaż to jest może trochę źle powiedziane, bo dyski twarde, takie, nie działają. Za mało prądu. Jeśli chcemy używać z tą kartą takiego dysku, trzeba go zasilać z zewnątrz. No nic nie poradzimy. Ale za to bardzo dobrze działają z tą kartą karty Compact Flash. Na przykład taka, przez taki adapter. Sprzedam wam ciekawą informację. Nigdy nie wiedziałem, gdzie tu jest złącze 1. Mam na myśli pin pierwszy. Zwykle udawało mi się podłączyć na opak. Pin pierwszy jest po tej stronie. Nawet sobie już flamastrem oznaczyłem na przyszłość. Więc jeśli macie tego typu tani adapter, pin jest tutaj. Warto sobie zapamiętać. Do tyry Ballfire'a dokupiłem sobie z AliExpressu taką oto tasiemkę na 2 urządzenia 2,5 cala. Mam też oczywiście 2 takie adapterki. Świetną sprawą jest to, że można go ustawić jako master albo jako slave. Bardzo przydatne. Złącze jest kluczowane, więc mogę sobie ładnie podłączyć. Pin pierwszy jest tutaj. Tak tego używamy. A tutaj możemy podłączyć drugą kartę CF do wymiany danych. Na przykład w formacie FAT32 albo NTFS, bo są sterowniki do NTFS-a dla Amiga OS-a. I co tam potrzeba, możemy sobie przekopiować. Z drugiej strony karty jest nudno. To znaczy mamy 2 takie dystansowe gąbki. No nie są to gąbki. Jest to jakiś taki materiał, który się opiera o konsolę, nie przewodzący prądu, żeby uniknąć zwarcia. Kilka pasywnych elementów elektronicznych, no i nic więcej się tu nie dzieje. Moja opinia na temat tej karty. Do wczoraj, jak już mówiłem, byłem jej przeciwnikiem. Uważałem, że dużo lepszym rozwiązaniem jest omawiany już przeze mnie SX1. Ale wczoraj moje zdanie uległo zmianie. Trzeba umieć się przyznać do błędu. No bo jakby nie patrzeć, zmiana opinii jest to jakaś tam forma przyznania się do błędu. Muszę sobie wyprowadzić tutaj jakiś taki przełącznik. Można to bardzo prosto, bardzo tanio zrobić samemu. Z takimi podstawowymi umiejętnościami. Albo pewnie kupić jakieś takie gotowe rozwiązanie. Wiecie, co by się tutaj nadało? Można kupić w Chinach przyciski Power On, Power Off do PC-ta. One kosztują dosłownie parę groszy. Coś takiego by tutaj było idealne. Aczkolwiek można sobie też coś tam skonstruować samemu, co będzie ładnie, estetycznie wyglądało i dobrze się prezentowało. Jestem z tej karty aktualnie zadowolony. Przede wszystkim dzięki temu, że mam pełny procesor, mam dostęp do MM-u, MAPROM oraz emulator Macintosha. Da się tego sensownie używać dzięki temu, że jest MM-u. Da się grać w Dooma całkiem komfortowo oraz wszystkie inne amigowe gry Doomo-podobne typu Gloom, Nemak, naprawdę dostaje kopa. 30, 50 MHz naprawdę robi robotę. No i dzięki temu przyciskowi w każdej chwili wciskamy guzik i mamy standardową, zwykłą Amiga CD32, do której wkładamy płytę z grą i gramy. Osobiście zastanawiam się w tej chwili nad zmianą tego Razera, bo to z tym USB wygląda bardzo intrygująco. Mógłbym to sobie podłączyć do jakiegoś współczesnego gamepada i potestować. No na chwilę obecną zostaje tak jak jest, no bo działa, ale jest to kuszące. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cieszę się, że czuję się już na tyle dobrze, że mogę wrócić do nagrywania jako takiego. Bądźcie zdrowi. Hej!